być zwykła podróż do stolicy Serbii, do bramy Bałkanów. Nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę zastaniemy na miejscu, ale chcieliśmy zobaczyć to na własne oczy. Blokowiska Belgradu przytłaczają, ale do dziś żyją tam dziesiątki tysięcy mieszkańców. Chcieliśmy zobaczyć ten brutalny, zimny świat i doświadczyć czegoś nowego. Wiele rzeczy przykuwa nasz wzrok, ale dopiero z odpowiedniej wysokości można dostrzec ogrom miasta. Rozdźwięk między marzeniem a rzeczywistością. Jeśli bardzo się chce, można praktycznie wejść do każdego budynku. Gruz, tłuczone szkło trzeszczą pod stopami, wszędzie walają się śmieci. Farba całymi płatami złazi ze ściany. Nie, nic z tych rzeczy, bynajmniej. Jest zadziwiająco czysto. Przynajmniej w budynkach, w których my byliśmy, bo oczywiście miejcie na uwadze, że budynków są setki, ale to, co się rzuciło w oczy, to dużo gorsza fasada od tego, co jest w środku. Tu nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na razie wychodzimy z klatki i wsiadamy na nasze rowery. Ruszamy dalej. Zanim przejdziemy do takich nagrań i takich, chciałabym w ogóle przybliżyć Wam trochę to miejsce. Nagrania z obecnych lat w dalszej części będą z Nowego Belgradu, ale nie tylko. Przyjmijmy, że będą spoza centrum. Ale dlaczego właśnie na tym miejscu się skupiamy? A tego dowiecie się za chwilę. Stolica Jugosławii po II wojnie światowej zyskała nową część miasta. W zamierzeniu władzy z Tito na czele dzielnica miała pokazywać siłę gospodarczą kraju. Wizytówkę powstałej po 1945 roku komunistycznej Jugosławii. Miała być spoiwem łączącym poszczególne narody zamieszkujące na terenie Jugosławii. Przy planowanych z rozmachem nowych gmachach urzędów państwowych, akademików, szpitali i osiedli mieszkalnych pracowali obok siebie młodzież, studenci i robotnicy z całego kraju. Miała być wzorową dzielnicą z przestrzeniem z dostępem do słońca i światła dziennego, gdzie jest miejsce do relaksu i wypoczynku po ciężkim dniu pracy. Sam pomysł nowej dzielnicy zlokalizowanej na zachód od centralnej części miasta nie był nowy. Pierwsze koncepcje pojawiły się w latach 20. XX wieku. Z braku funduszy i siły roboczej projekt zawieszono. Do projektu powrócono pod koniec lat 30. Projekt zakładał pokrycie całego podmokłego i bagnistego terenu, aż do odrębnego wówczas miasta Zemun. Zakładano, że po 2 latach na odpowiednio przygotowanym i osuszonym terenie ruszą pierwsze prace budowlane. Przedsięwzięcie przerwał wybuch II wojny światowej. 3 lata od zakończenia wojny 11 kwietnia 1948 roku ruszyły zakrojone na wielką skalę prace budowlane. Potrzebowano wznieść 1000 nowych mieszkań. Miała dominować nowoczesna architektura modernistyczna. Szacuje się, że przez pierwsze lata przy projekcie pracowało do 200 000 ludzi przybywających z całego kraju. Przy budowie nowej socjalistycznej ojczyzny pracowano ponad siły, często bez specjalistycznego sprzętu. Na przestrzeni lat oddawano kolejne etapy projektu. Obecnie powstają biurowce, galerie handlowe oraz nowe budynki mieszkalne. Jeszcze kilka słów o stylu w architekturze, który chcę Wam pokazać. Mowa tu o brutalizmie. Pochodzi od francuskiego określenia bunt, czyli surowy, i należy do schyłkowej fazy modernizmu. Czasami określany jest jako dziecko modernizmu. Właśnie modernizm. Na bazie tego stylu narodziła się idea stosowania do budowy budynków z betonowych prefabrykantów. Twórcą tej idei był Le Corbusier, który wierzył w wizję domu jako maszyny do mieszkania. W latach 30. XX wieku architekci szukali rozwiązań mających na celu poprawę warunków życiowych mieszkańców miast. W 1933 roku uchwalono Kartę Ateńską. Zakładała ona rozwój nowoczesnej urbanistyki w oparciu o otwartą przestrzeń z dostępem do naturalnego światła. Do tego duża ilość zieleni, która miała być obecna w każdym możliwym miejscu, nawet na dachach budynków. Dzięki Karcie Ateńskiej wyklarowała się wizja osiedla jako autonomicznej całości, gdzie obok mieszkań powstają strefy pracy, usług, rozrywki i rekreacji. Po zniszczeniach II wojny światowej większość projektów odbudowy lub budowy nowych miast na świecie opierała się właśnie na postulatach sformułowanych w Karcie Ateńskiej.
Wówczas te rozwiązania stanowiły dla zrujnowanej Europy szansę na szybkie nadrobienie braków mieszkaniowych. Szczególnie trwale takie budynki wpisały się w krajobraz m.in. Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego, jak również Jugosławii. Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy. Swoją podróż zaczynamy tak jak trzeba, czyli od mapy. Przestrzeń jest spora. Dzięki mapie możemy sobie wyobrazić, ile czasu zajmie nam dojazd i właściwie w którym kierunku powinniśmy podążać. Bardzo mnie intryguje zachodnia brama Belgradu czy blok 123, które są ikonami brutalizmu. Także chodzimy po blokowiskach z Szymonem i szukamy tych reliktów z przeszłości. Chodzi o poszczególne konkretne bloki między całymi ciągami innych budynków poszczególnymi osiedlami. Odległości są spore i bez roweru zwyczajnie nie dalibyśmy rady. Zaczynamy naszą podróż od zachodniej bramy Belgradu. Budynek powstał tuż obok głównej autostrady prowadzącej od lotniska Nikolasa Tesli do centrum miasta. Projekt od początku budził spore kontrowersje odnośnie swojej architektury. Budynek jest zbudowany w stylu brutalistycznym i jest jednym z najlepszych przykładów tego typu konstrukcji zbudowanych w latach 70. Stał się swoistą ikoną i punktem orientacyjnym na mapie miasta, na stałe wpisując się w panoramę Belgradu. W 2019 roku grupa architektów zgłosiła wniosek o uznanie wieży za zabytek. Przy dobrej słonecznej pogodzie widoczny jest z wielu kilometrów. Jest jednym z najsłynniejszych budynków byłej Jugosławii. Sama budowa trwała 3 lata. W wyższej wieży do dnia dzisiejszego znajdują się mieszkania i żyją tam ludzie. Sam budynek jest niezwykle masywny i surowy i faktycznie dominuje nad okolicą. Skoro jest brama zachodnia, to musi być i brama wschodnia. Jest ona w zupełnie innym miejscu niż dzielnica Nowy Belgrad, ale to dobry przykład brutalizmu. Obie bramy dzieli dokładnie 11,3 km. Mamy nagranie z drona bramy wschodniej. Jest to nocne nagranie. Swój komentarz dam po. Chcę zostawić Was sam na sam z nagraniem. Chcę, żebyście poczuli ten ogrom tych budynków, bo wschodnia brama to kompleks 3 28-piętrowych wieżowców. Ale zobaczcie sami. Wschodnia brama to nic innego jak kompleks 3 ogromnych budynków. Budynki mają po 28 pięter. W sumie w 3 budynkach mieszka około 1500 osób. I trzeba przyznać, że to kwintesencja brutalnej architektury. Budynki widać z daleka, wjeżdżając od wschodu i południa, czyli obecnie z Macedonii Północnej. Te 3 wieżowce to ewenement na skalę europejską. Budynki nazywa się kompleksem Rudo. Mają numerację 1, 2, 3. Czasem nazywa się też 3 siostrami.
Budowa trwała w latach 1973-76. Kolejnym przykładem brutalizmu jest Hotel Jugosławia. Hotel Jugosławia został wybudowany w Nowym Belgradzie w 1969 roku. Był mitycznym miejscem. Był to zarówno symbol, jak i świadek różnych momentów, które ukształtowały byłą Jugosławię. Od Tito do Miloszewicza, od socjalizmu do nacjonalizmu, od bombardowań NATO po skorumpowany liberalizm gospodarczy. Co z tego pozostało? Ocencie sami. To, co rzuca się od razu w oczy, to szerokie arterie, znane również z naszych miast. Planiści przewidywali masowy rozwój motoryzacji. W związku z tym pod częścią z wybudowanych budynków znajdują się garaże. Tak, budynki mieszkalne stoją na garażach. Duże odległości i przestrzenie wokół budynków przytłaczają I sprawiają, że człowiek czuje się mało komfortowo. Osiedlom tym brakuje skali człowieka. Ale równocześnie trzeba powiedzieć, że dzięki czystym trawnikom, licznym alejom, parkom i zalesionym płaskowyżom, Nowy Belgrad jest gminą o największej zieleni. Wzdłuż brzegów rzeki Sawy i Dunaju przebiegają również promenady. Nowy Belgrad ma 171 budynków wyższych niż 9 pięter i zajmuje powierzchnię 4096 hektarów, na której wybudowano łącznie 80 000 mieszkań. Nowy Belgrad przecinają linie 28 linii autobusowych i 3 linii tramwajowych, co w żaden sposób nie oznacza, że łatwo się do niego dostać lub z niego wyjechać. Tuż obok samochód, motocykle, ludzie. Znów widok z wysoka i ciągle ten bruk, beton, prawie czuć jego zapach. Trudno dojrzeć detale. Mieszkanie dla człowieka jest jak but albo ubranie. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, jak zmienia się same postrzeganie tej przestrzeni. Jeszcze kilkanaście lat temu Nowy Belgrad to była sypialnia miasta, betonowe blokowisko. Dziś powstają tu centra handlowe, banki, okolica się zmienia. Stolica Serbii ma blisko 1,5 miliona mieszkańców, zaś sam Nowy Belgrad ma około 300 000. Tak jak Belgrad,
tak i sama dzielnica wyzwala skrajne emocje. Oprócz osób, których szare budynki po prostu przytłaczają, znajdują się entuzjaści i fani tej architektury brutalizmu. Trzeba przyznać, że niektóre budynki dosłownie uderzają rozmachem i jak sama nazwa wskazuje, brutalnie dominują nad krajobrazem. Nowy Belgrad ma różne oblicza. Same wnętrza osiedli bywają zaniedbane i nieciekawe. Klatki schodowe odwrotnie, czyste i schludne, zaś bloki przytłaczające, ale interesujące. Jeżeli uważacie, że Belgrad to brutalistyczny i modernistyczny moloch, to nic bardziej mylnego. Zaplanowane duże przestrzenie pomiędzy budynkami zabudowywane są nowymi inwestycjami biurowymi, galeriami handlowymi czy nowymi mieszkaniami. To częściowo sprawia, czym ta nieludzka